Cześć, jesteśmy Gunfire Shooting Division. To jest Celina Pawlik, Bartek Szczęsny, Marcin Gałązka i Piotr Łopaciński. No i chcemy Wam dzisiaj przybliżyć trochę to, jak to się stało, że tutaj razem jesteśmy i strzelamy razem w tym sezonie. Poznaliśmy się bowiem już trochę lat temu i poznaliśmy się przy innych warunkach, przy innym hobby, przy airsoftie. Wszyscy wywodzimy się z airsoftu. No i jak to się stało, że z airsoftu przeszliśmy na strzelectwo sportowe, strzelectwo dynamiczne? Celina. Stało się to tak, że po wchłonięciu naszej ekipy przez formację Śląsk zaczęliśmy robić również inne rzeczy, nie tylko airsoft. Do tych rzeczy należało właśnie uczęszczanie na strzelnicę. Spodobało się, zaczęliśmy trenować na poważnie i oto jestem. Bartku? U mnie motywacja była taka, że zorientowałem się, że zmieniły się przepisy dotyczące pozwoleń na broń i zwyczajnie postanowiłem w 2011 zrobić pozwolenie, bo tak. A później we Wrocławiu otworzyła się sekcja dynamiczna, grupa strzeleń dynamicznych prowadzona przez Roberta Konickiego. Jak tylko to zobaczyłem, dołączyłem i jestem. Marcinie. to tak jak Celina. A tak rozwijając temat, to tak samo byliśmy wspólnie w formacji. Formacja zaczęła robić więcej treningów z bronią, więcej taktyki. Ja dodatkowo interesowałem się konstrukcjami strzeleckimi, no i ze względu na to zainteresowałem się również troszeczkę bardziej bronią palną. No i tak to się właściwie zaczęło. No ja tutaj natomiast poszedłem drogą Bartosza, ponieważ gdy oboje wiedzieliśmy, że chcemy w pewnym momencie zrobić pozwolenie, no i ja wiedziałem, że chcę, a Bartosz to zrobił, więc ja 2 lata później po prostu też dołączyłem i też razem strzelaliśmy w grupie strzelań dynamicznych we Wrocławiu. Powiedzcie mi, ile lat Wam zajęło dojście do tego, gdzie jesteście obecnie, czyli ile lat bawicie się właśnie w strzelectwo sportowe, dynamiczne? 10 lat, zaczęłam w 2008 roku. Tak samo jak Celina. No ja zacząłem w 2011, miałem swoją pierwszą broń, a w 2013 dołączyłem do grupy strzeleń dynamicznych, więc właściwie od 2013. No to ja w takim razie od 2014. Strzelectwo strzelectwem, ale czym zajmujecie się poza strzelecko? No część z Was jest i tak z tym strzelectwem związana, no ale nie tylko. Tym razem od Marcina. Ja prowadzę własną firmę i od 4-5 lat już w tej chwili jestem związany z firmą Arsenal Firearms, gdzie projektuję broń. Dzięki. Bartku? To było bardzo mało słów jak na to, co robisz, ale okej. Zrobimy o tym osobny film. To był osobny film, dobrze. Ja prowadzę sklep górski wraz z rodziną. Oprócz tego produkuję tarcze strzeleckie i robię szkolenia. Możesz się pochwalić, jak się nazywa sklep, jak się nazywają tarcze. Sklep nazywa się Skalniak. To jest akurat kłamstwo. Sklep nazywa się Sklep Górski Skalnik, a tarcze i szkolenia robię pod marką Range Solutions. I Range Solutions oczywiście znajdziecie także na Gunfire Shooting. Celina, czym Ty się zajmujesz w życiu? Prowadzę swoją działalność gospodarczą. Jakieś 3 lata temu przebranżowiłam ją i w tej chwili zajmuję się produkcją odzieży sportowej, w tym naszych koszulek. Jak się nazywa firma, jak się nazywa marka? Marka to Dynamite Outfit, dostępna również na Gunfire Shooting. A zdradź jeszcze nam, jak się nazywał sklep Twój, zanim się zajęłaś Dynamite Outfit, no bo myślę tutaj wiele osób, szczególnie związanych z airsoftem, będzie go świetnie kojarzyć. Jasne, ten sklep nadal istnieje, aczkolwiek jest w trakcie likwidacji i jest to asgshop.pl. Piotrze, co ty tutaj robisz? Jakby zapytał Piotr Bojanowski, kim jest w ogóle Piotr Łopaciński? No ja też oczywiście jeżdżę na zawody, nie tak intensywnie jak tutaj trójka, która znajduje się obok mnie. Natomiast ja jestem od tego, żeby ogarniać team, żeby tutaj zarządzać, żeby podsuwać fajne pomysły i dbać o to, żeby było fajnie przy ich realizacji. No a przy okazji też właśnie jestem na tych zawodach i walczę. W 2 słowach, Piotr jest menadżerem drużyny. Czekaj, ja będę jeszcze Marcina. Ej, zrób jedno z normalną miną! Celina, dlaczego strzelasz?
Bo lubię. Widzicie, na trudne pytania najlepsze są proste odpowiedzi. Natomiast jeszcze zapytamy tutaj dwóch panów, co oni mają na ten temat do powiedzenia. Kto z panów chciałby odpowiedzieć na pytanie? Ja coś powiem. Przede wszystkim w strzelaniu jest fajne to, że obcujemy z przedmiotem, który jest potencjalnie niebezpieczny, kontrolujemy go, przez co jesteśmy w stanie się nim posługiwać poprawnie, skutecznie, bezpiecznie, co daje taki efekt, że zawsze jak strzelam, jestem tu i teraz. Nie ma rzeczy w domu, nie ma rzeczy w pracy, nie ma całej otoczki, jestem w tym miejscu, gdzie jestem, dokładnie przy tym strzale, który właśnie oddaję, i to sprawia, że po prostu mnie to relaksuje. Jest to bardzo fajne. Strzelanie jest fajne. Bardzo dużo jeździcie po zawodach, praktycznie co weekend co najmniej te jedne zawody odbywacie, jak nie więcej. No i pytanie, ile tych zawodów jest rocznie, może na jakimś przykładzie? Właśnie wróciliśmy z naszego maratonu strzeleckiego. Przejechaliśmy 3158 km, wystrzeliliśmy prawie 1500 naboi. Odwiedziliśmy 3 kraje, 4 zawody. Dzięki. A tak właśnie ogólnorocznie, jakby to podsumować, to ile tych zawodów jest? Strzelamy mniej więcej od marca już tak regularnie do października. W tym czasie praktycznie każdy weekend mamy zawody. Są wyjęte w naszym kalendarzu dosłownie 2-3 weekendy, kiedy mamy wolne albo jedziemy robić coś zupełnie innego. Zawodów strzelamy około 40 w roku i przejeżdżamy ponad 20 000 kilometrów. A najdalsze zawody, na których byliście? Zdaje się, że w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, powiedzcie mi w takim razie, ile czasu poświęcacie na treningi, jak trenujecie, jeśli chodzi o trening strzelecki, tudzież czy jakieś inne treningi robicie też, które służą Wam potem w trakcie zawodu? Staram się trenować 3 razy w tygodniu, aczkolwiek jest podobnie jak u Bartka, nie zawsze się to udaje. Na każdym treningu staram się wystrzelić około 200 sztuk. Dodatkowo codziennie staram się robić trening sprawnościowy, trening fizyczny i co najmniej 15 minut treningu na sucho. Marcin, musisz zdradzić, jak nie trenujesz, bo ostatnio strzelasz coraz lepiej, więc to może jest jakaś droga. A będąc przez 4 miesiące w Stanach, wystrzeliłem 2000 nabojów, ale kompletnie bez sensu. To nie był trening w żadnym wypadku. Przepraszam, byłeś w Stanach? Mogę Cię dotknąć? Mogę. Wow. There you go. Dziękuję.